W tym odcinku wypływamy z Ermupoli, zahaczając o 2 okoliczne porty. Zatrzymujemy się w zatoczce wyspy Rinia. A w nocy wzmaga się niezapowiadana burza. Poranek kolejnego dnia. Czas ruszać. Podnosimy więc kotwicę i w drogę. Pierwsza rzecz po wyjściu z portu to podniesienie odbijaczy. Zwykle jeśli czeka nas niedługi przelot, a wiatr jest niewielki, zostawiamy je na pokładzie. Przy dłuższych przelotach i ostrzejszej pogodzie zdejmujemy je i chowamy do schowka w kokpicie. Płyniemy teraz na południe, żeby zobaczyć ten drugi port. No i to jest czerwona boja, która oznacza płyciznę, więc trzeba uważać, będziemy patrzeć, żeby się nie wpakować. Mijamy duży statek, który prawdopodobnie osiadł na mieliźnie. Otaczają go holowniki. Jedne próbują przepchnąć, inne od drugiej strony ciągną na linię. No, wykonują ciężką pracę. Takie małe, a taka moc. Ta sytuacja przypomniała nam akcję na kanale Sueskim, kiedy statek zablokował drogę. Obijamy czerwoną boję. Znak, że tu jest mielizna. Z maryny Sirą do miasta są 3 km. Jeździ autobus. Na miejscu jest supermarket, ale na wiele tu nie można liczyć. To rejon na uboczu. Jest tu dość ciasno, a nie ma mooringów, więc staje się raczej longside'em. Szczególnie większe jachty mogą mieć trudności z manewrowaniem. Między maryną Sirą a portem miejskim znajduje się port rybacki. Zwykle tutaj trudno o miejsce. Jak radzi Greek Waters Pilot, można spróbować stanąć longside'em po zewnętrznej stronie falochronu. A my opuszczamy stolicę Cyklat, stolicę wyspy Ermioni i płyniemy na Delos, a potem na Mykonos. Co za dzień! Tafla wody nie naruszona żadną zmarszczką. Jedyna fala to ta, którą zostawia za sobą Rafaela. Znowu więc pozostaje nam silnik. Wyspa Delos jest otwarta dla zwiedzających tylko do godziny 3, więc płyniemy do zatoki wyspy Rinia. Zwiedzanie Delos jutro. Mijamy jacht Ulysses o długości 116 metrów. Jak się dowiedzieliśmy, nie jest dostępny w czarterze. Cena? $275 milionów. A roczny koszt utrzymania? 20-30 milionów. A my martwiliśmy się o utrzymanie Rafaeli? Dziś jesteśmy z Ulyssesem sąsiadami. A może by pożyczyli soli? Rinia to samotna, opuszczona wyspa w pobliżu Delos.
Zawsze była na usługach Delos. Teraz też służy schronieniem tym, którzy wybierają się na zwiedzanie starożytnych ruin. Wybraliśmy zatokę na południu wyspy. Dno piaszczyste z łachami wodorostów. Opuszczając kotwicę, staraliśmy się tak manewrować, żeby kotwica spadła na piach. Jak się potem okazało, słusznie. Postanowiliśmy wyskoczyć na spacer na ląd. Spuszczanie pontonu do wody nie jest trudne, jeśli się ma na to odpowiedni sposób. Ja zazwyczaj lubię przywiązać koniec fała do pontonu, tak jak tutaj. No i potem ten fał wyciągać na kabestanie. No i w zasadzie tyle. Zaraz to zrobimy. Lubię też jeszcze przywiązać linkę, jeśli jest odpowiednio długa, do relingu, po to, żeby jeśli się opuści do wody, no to żeby po prostu nie uciekło. No, to spróbujmy. No i przyciągamy ponton do rufy. Właśnie Agnieszka to robi. No i Trzymaj go. Fał jest przywiązany. Nie. Nie przywiązałaś? Nie? Nie, bo go przed chwilą odwiązałam. No i teraz fał możemy z powrotem odnieść, odciągnąć, po to, żeby się przygotować do manewru powrotnego. Ważna rzecz, koniecznie przywiążcie ponton. Nieraz nam uciekł, musieliśmy gonić. Oj, tam nieraz. No raz. Nie, no raz mi uciekł. Raz mi uciekł. Pamiętamy o kilku rzeczach przy takim silniku zaburtowym. Odpowietrzenie, trzeba troszkę odkręcić, żeby był dopływ powietrza. Odkręcić dopływ paliwa, jest taka dźwigienka, bo się po prostu silnik zatrzyma. I trzeba pamiętać też o ssaniu. Żeby na początku włączyć ssanie, żeby doszło paliwa. A reszta to inna przykładka. Nie każdy ma taką możliwość, ale u nas pod platformę kąpielową akurat wchodzi ładnie chwilowo, więc nie ucieknie. I wtedy można spokojnie silnik założyć. Trzeba się dokręcić. A gdy silnik odpalimy, to niech on troszkę pochodzi. To zobaczymy, czy on jest gotowy, zanim się wybierzemy na brzeg. Pustki. Czasem gdzieś w oddali słychać dzwonki kóz. Choć niewątpliwie ktoś czasem tu bywa. Widać nieduże domki, niektóre z bateriami słonecznymi na dachach. A my wyszliśmy już z wprawy w rzucaniu kaczek. Choć na kaczki warunki dziś doskonałe. Jesteśmy na wyspie Rhynia. Nazwa wyspy wywodzi się od greckiego słowa pokój. To właśnie stąd mają imię wszystkie panie Irenki. Sucha, pusta, to widać, niezamieszkana.
choć jeszcze w latach 80. ktoś gdzieś tutaj mieszkał, chyba około 20 osób. A w starożytności, to już w ogóle, wyspa kwitła. Była zasiedlona już w 5. tysiącleciu przed naszą erą, jak dowodzą znaleziska archeologiczne. W V wieku przed naszą erą wprowadzono na Delos zakaz narodzin i umierania. No, nie wolno było tam umierać. Rodzić się i umierać. Ja na takie diktum nie wolno ci umrzeć nie mam nic przeciw. Ale to chyba tak nie działało. Z wyspy Delos usunięto wszystkie groby i przeniesiono tutaj, właśnie na Rinie. Otworzono szpital dla ciężko chorych, żeby umierali tutaj, a nie tam, na Delos. Żeby zostawili Delos w spokoju. Tutaj też przywożono kobiety w ciąży, żeby tutaj urodziły. A tych, którzy umarli, też chowano tutaj. Czy wyspa Rinia nie nadaje się na plan filmowy jakiegoś horroru? Była wyspą śmierci i nadal niewiele tu życia. Sucha, bezdrzewna, opuszczona. Są tu pastwiska, kozy się tu pasą. Czasem nocują pasterze. A 50 dni po Wielkanocy odbywa się tu święto Trójcy. Przypływają mieszkańcy okolicznych wysp. Mykonos, Syros, Tinos. Na wyspie jest kościółek Świętej Trójcy, Agia Triada. I na plaży odbywa się msza, jest ubój kóz, a potem do rana trwa uczta. Lokalne potrawy, białe wino, tańce, muzyka na żywo. Wtedy Rinia żyje. W prognozach zapowiadano spokój na wodzie. Tymczasem wieczorem w oddali zaczęły pojawiać się błyskawice. Zapowiadano wiatr zachodni, dlatego wybraliśmy tę zatoczkę. Tymczasem, wbrew prognozom, wiatr wzmógł się i zmienił na północny, dopychający do brzegu. Niepokoiliśmy się, jak sytuacja się rozwinie. Postój na kotwicy przy takiej pogodzie to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie. Ustawiliśmy więc alarm kotwiczny i podsypialiśmy z iPadem i włączonym alarmem kotwicznym przy nosie. Jest 4. godzina. Wiatru miało nie być w żadnych prognozach. Stoimy na kotwicy, a tu nagle ponad 20 węzłów. Wyskoczyłem, żeby monitorować. Patrzę, już głębokość 4,2, więc no, trzeba uważać, może zaraz trzeba będzie silnik odpalić. No, już się zrobiło jaśniej. Wiatr też już mniejszy, bo 15 węzłów, niecałe. No, jak wygląda? No, jakoś chyba przytrzymamy. Łańcuch mieliśmy dość długi, bo ponad 50 metrów. Więc trzyma dobrze. No a tutaj jest, no teraz to są 4 metry. No ale jak rzucaliśmy, to pewnie było z 5-6, więc no, więc wytrzymał. Ranek następnego dnia ruszamy w kierunku Delos, na podbój starożytności. There's some stains on your photo. They all cracks on your rusty frame. Stuck in the mud, but it's okay. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.